7 lat temu w ramach serii To było grane omawiałem Silent Hill Shattered Memories w wersji na PlayStation 2. Do dzisiaj uważam, że jest to świetny tytuł, który ma na siebie niecodzienny pomysł. Gra, która w pewien sposób zrywa ze spuścizną Silent Hill, a z drugiej jednak trochę redefiniuje go na nowo. Na pewno tytuł jest wartościowy i wart skończenia go kilkukrotnie, bo ma pewne pomysły, które sprawią, że gra się w nią niemal za każdym razem trochę inaczej. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Enryk Micielski, a to recenzja spóźniona o lata gry Silent Hill Shattered Memories w wersji na Nintendo Wii. Zapraszam. Shattered Memories jest pewnego rodzaju remake'iem lub lepsze słowo rebootem serii. Niewiele znajdziemy tutaj z oryginalnego Silent Hilla, w zasadzie ciężko to nawet nazwać rebootem, bo w sumie oba Silent Hille to zupełnie inne gry, nie tylko gameplayowo, ale i fabularnie. Studio Climax wcześniej wypuściło bardzo fajny Silent Hill Origins, który był w duchu klasycznych Silentów, jednak tutaj pozwolono im puścić wodze kreatywności i powstała gra inna niż wszystkie. Wciąż jednak jest to Silent Hill, ale tak różna od wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy w serii, jak tylko możliwe. Gra zaczyna się wizytą u doktora Kaufmana, który będzie przeprowadzał na nas psychoanalizę, która będzie miała wpływ na dalszą rozgrywkę. Historia jest opowieścią o pisarzu Harrym, który miał wypadek samochodowy w miasteczku Silent Hill. Bohater rusza w poszukiwaniu zaginionej córki, 7-letniej Cheryl, która z nim podróżowała. Co ciekawe, Shattered Memories początkowo nie był planowany jako tytuł, który widzicie teraz. Początkowo gra nosiła nazwę Silent Hill Cold Heart. W tej wersji również pozostawiono zamarznięte Silent Hill, ale bohaterką miała być studentka, Jessica, która walczyła z mrozem, szukając ubrań i pożywienia. W tej wersji była obecna tradycyjna walka i co ciekawe, już wtedy motyw psychoanalizy był też w grze zaimplementowany. Dlaczego to nie wyszło? Konami miało wątpliwości, czy tak dalekie odejście od tematu Silent Hill miałoby sens. Jednak gdy po dokonaniu paru zmian zapowiedziano, że Climax zrobi jednak remake, Konami od razu dało zielone światło. Wiem, dziwnie to brzmi, ale co powiedzieć, to Japończycy. Za nimi nie dojdziesz, o co chodzi. Największym bajerem Silent Hilla jest historia, bo płynnie ewoluuje wraz z naszymi wyborami i rozwiązanymi testami, które wykonujemy w gabinecie doktora Kaufmana, ale nie tylko. Niemniej, jeśli na przykład wybierzemy w teście osobowości, że nigdy nie zdradziliśmy partnera, na naszej drodze pojawią się postacie mniej wyzywające. Jeśli wybierzemy odwrotnie, możemy liczyć na postacie w bardziej seksownych wdziankach. Innym razem, malując kredkami nasz wymarzony dom, później w grze przed nim stajemy w kolorach, jakie wybraliśmy wcześniej. Te analizy mają sens, choć nie zawsze są oczywiste. Na przykład dopasowanie w pary 8 osób, czy zdecydujemy się patrząc na tło, emocje czy ubrania. Wszystko ma cel i prowadzi do innego rozwoju sytuacji w dalszej rozgrywce. Ta z kolei prowadzi do jednego z kilku zakończeń, ale warto grę przejść jeszcze raz, kierując się innymi wyborami, aby zobaczyć, co się zmieni. Ale testy doktora Kaufmana to nie wszystko. Gra przez cały czas profiluje naszą postać, a przy tym i nas. Na przykład, czy często w grze oglądamy plakaty, czy rozmawiając z kobietami patrzymy im na biust, czy na przykład wzbudzają nasze zainteresowanie manekiny w fikuśnej bieliźnie. Wszystko ma tutaj swój cel i sens. Warto za pierwszym razem zagrać uczciwie i szczerze. Choć gra oferuje jedynie 4 możliwe ścieżki rozwoju, są one niezwykle dobrze zaprojektowane. Jeśli pójdziemy drogą pijanego taty, gra sprawi, że na naszej drodze znajdziemy więcej puszek z piwem czy po whisky i tak dalej. Zachęcam do samodzielnego spróbowania, bo tytuł naprawdę potrafi zaskoczyć, ale dopiero za drugim czy trzecim razem, gdy porównamy nasze wybory. Tak naprawdę nie tylko otoczenie się zmienia, ale i nasz bohater. Jeśli Harry będzie perwersem zorientowanym na szybki seks, postać będzie ubrana w skórzaną kurtkę. Jeśli pójdziemy drogą pijaczka i imprezowicza, będzie chodził w koledżówce. To świetne patenty, które nie są od razu takie oczywiste. Ale i to nie wszystko, ale o tym za chwilę. Gra jest mniej zorientowana na błądzenie po Silent Hillu i szukaniu przedmiotów. Shattered Memories jest szalenie liniowe i raczej nie ma opcji, aby się tutaj zgubić. Również zagadki niezbyt wysilą nasze zwoje mózgowe. Jeśli potrzeba klucza do otwarcia drzwi, w sumie zazwyczaj jest to jedyny rodzaj zagadek, to klucz będzie zaraz obok. Czasami będzie wymagało to od nas minimalnego wysiłku, typu klucz jest w jednej z 3 puszek, ale powiedzmy sobie szczerze, nie są to zbyt wygórowane wymagania. Mam wrażenie,
wrażenie, że poziom trudności jest tutaj bardzo niski, aby zapewnić płynność rozgrywki. Trochę jak w grach od Supermassive, choć ortodoksyjni fani mogą trochę przy tym kręcić nosem. Co ciekawe, gra też nie posiada walki. To chyba jedyny Silent Hill, który mechaniki walki nie ma. Zamiast tego mamy ucieczkę. Owszem, jest to dynamiczne, bo Harry biegnie przez zamrożone lokacje, używając drzwi, zrzucając biegnącym za nami maszkaronom szafki pod nogi. Jeśli nas dopadną, możemy zrzucić ich z siebie i biec dalej. Pojawią się flary, które odgonią przeciwników na kilka chwil. Niestety, motyw ucieczki to jeden z najsłabszych elementów Shattered Memories. Wieje z tego nudą i zupełnie mi to nie pasowało do całości rozgrywki, ale i tutaj znajdziemy ślady przeprowadzonej psychoanalizy. Jeśli obraliśmy drogę perwersa, będą goniły nas damskie maszkarony z wielkimi cyckami i dupami. Jeśli pijaczynę, jakieś grubasy pokryte grzybami. To kolejny fajny motyw, który również daje nam do myślenia. Goniące Harry'ego maszkarony chcą powstrzymać go przed odszukaniem Cheryl, po to aby fantazja, w której się znalazł, trwała jak najdłużej. Dość wyraźna symbolika. No właśnie, symbolika. Gra jest nią przesiąknięta, jednak nie zachęcam do jej zgłębiania, przynajmniej nie przy pierwszym ranie. Dopiero za drugim warto doczytać i zrozumieć, czemu teraz jest tak, a wcześniej było inaczej. Dużo ciekawych rzeczy gra podrzuca nam, wydawałoby się, w dość nieinwazyjny sposób, dlatego przyjmujemy je bez zastanowienia jako część rozgrywki, a potem okazuje się, że miały one głębszy sens i cel. To bardzo dobry motyw. Harry podczas swojej podróży przez Silent Hill jest uzbrojony jedynie w latarkę i smartfon. Ta pierwsza pozwala oświetlać, jak się łatwo domyślać, lokacje. Smartfon pełni o wiele ważniejszą funkcję, niż by się to mogło wydawać. Możemy robić nim zdjęcia, co ma sens. Jeśli znajdziemy gdzieś jakiś numer na plakacie, to aby potem nie wracać, wystarczy zrobić mu zdjęcie. Znajdą się też tutaj pewnego rodzaju cienie osób, które doświadczyły jakiegoś zdarzenia. Również robiąc im zdjęcie, dowiemy się cząstki historii danej rodziny czy danego mieszkańca. To również bardzo fajny motyw, bo historię składamy z wiadomości, które Harry otrzymuje na telefon, czy to w postaci SMS-ów, czy wiadomości głosowych. Same informacje nie są podawane chronologicznie, więc też nie do końca wiemy, co się stało do momentu, aż nie poznamy wszystkich okoliczności danej historii. Ale w jaki sposób gra sprawdza, czy faktycznie zainteresowaliśmy się tym czy tamtym? Odpowiedź jest prosta. To latarka. Jeśli poświecimy szybko na plakat, nic się nie stanie, ale jeśli zatrzymamy się na chwilę oglądając i czytając plakat, Harry wypowie jakieś zdanie, a gra zaliczy nam zainteresowanie danym tematem. Wracając do telefonu, mamy jeszcze tutaj mapę, choć nie jest ona zupełnie do niczego potrzebna, bo jak wspomniałem, nigdy tutaj się nie zgubisz. Z telefonu możemy też zapisać grę w każdym momencie, ale co chyba nie dziwne, telefon umożliwia nam też wykonywanie połączeń. Numery telefonów znajdziemy wszędzie wokół siebie, na plakatach, tabliczkach, napisane mazakiem na ścianie. Każdy z nich działa i można posłuchać informacji, gdy Harry zadzwoni pod wybrany numer. To kolejna fajna rzecz. Wydaje się, że Silent Hill nie jest z tektury, ale pełne jest miejsc, które normalnie zdają się funkcjonować. Niektóre telefony dadzą nam podpowiedzi do zadania lub nawet samo ich rozwiązanie. Materiał, który oglądacie, był zgrany na Wii. Było to dziwnym w ogóle pomysłem, aby Silent Hill Survival Horror wydać na Wii, które raczej stawiało na prorodzinną rozgrywkę. Owszem, były tytuły dla starszych, ale powiedzmy sobie szczerze, nie były to gry, które sprzedawały się najlepiej i tak było i tutaj. Pomimo rozpoznawalnej marki, Silent Hill Shattered Memories sprzedał się kiepsko, na tyle, że postanowiono szybko przekonwertować grę na PlayStation 2, które w 2010 roku, gdy gra miała premierę, prawie nikogo już nie obchodziła. Od 3, a w innych rejonach od 4 lat na rynku była już PlayStation 3, nie wspominając o Xboxie 360. Przeportowano grę jeszcze na PSP i to chyba było najbardziej trafionym pomysłem, ale nie za wiele to pomogło. Gra na wszystkich platformach sprzedała się w 440 000 kopii, co było tragicznym wynikiem. Zdecydowałem się na ogranie wersji na Wii, bo ta ma najlepszą oprawę ze wszystkich i jest na czym oko zawiesić. Ładnie wykonane postacie, więcej szczegółów, więcej poligonów. Jest też to wersja chyba najbardziej dostępna ze wszystkich. Za grę na PlayStation 2 zapłacimy $350, a za wersję na Wii jedynie ponad 70. Ale i tak wydaje mi się, że wersja na Wii jest zrobiona najlepiej. Widać, że wiele zadań było robionych pod Wiloty, a nie pod pada od PlayStation 2. Owszem, jakoś tam to rozwiązano, ale widać, że to trochę takie było pójście naokoło.
Choć recenzje były na premierę mocno podzielone, to wraz z czasem gra zyskiwała w oczach graczy. Dzisiaj Shattered Memories wymieniam bez wstydu jako jedną z moich ulubionych części Silent Hilla. Owszem, brakuje tutaj podstawowych elementów jak zagadki, walka, ale to nie zmienia faktu, że tytuł jest bardzo dobry, a przy tym cały czas nas profiluje. Co ciekawe, jeśli dobrniemy do końca, dr Kaufman przedstawi nam swoją profesjonalną opinię, bazującą na wszelkich decyzjach i rozgrywce. To też bardzo fajny pomysł. Shattered Memories dzisiaj to taka zapomniana perełka. Owszem, nie ma startu do fenomenalnej dwójki, czy dla mnie do nie mniej dobrej czwórki, ale dzięki pomysłom i mechanikom stanowi fajną alternatywę dla pozostałych odsłon. Jeśli szukacie ciekawej gry z pomysłem na siebie, Shattered Memories niemal na pewno spełni wasze oczekiwania i odpowie na pytanie, kim tak naprawdę jesteś. Choć niektórzy woleliby chyba tego jednak nie wiedzieć. Tak czy tak, polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.